Witajcie. Bardzo się cieszymy, że oglądacie nasze filmy, nowy cykl polskich muzyczek, a my też z Anią bardzo się cieszymy, że możemy dzisiaj Wam przedstawić naszego kolejnego gościa, kompozytorkę Katarzynę Kwiecień-Długosz. Zapraszamy do oglądnięcia tej rozmowy. Kasiu, miło nam Ciebie dzisiaj widzieć i bardzo się cieszymy, że zgodziłaś się być gościem w naszej nowej serii polskich muzyczek. Bardzo Wam I dziękuję za zaproszenie, mi też jest bardzo miło. cieszymy się. I oczywiście takie pierwsze pytanie, które nas bardzo nurtuje, no to skąd czerpiesz inspirację do pisania swoich utworów? No to jest ciekawe pytanie, bo ja nie potrafię wskazać jednego źródła inspiracji. Wydaje mi się, że inspiracja w ogóle płynie z życia i kiedyś Witkiewicz powiedział takie zdanie słynne, że sztuka jest wyrazem duszy tak naprawdę i gdyby ludzie to zrozumieli, to uprawialiby sztukę tak, jak tak śpiewa, czyli w sposób bardzo naturalny. A nam się czasem wydaje, że to jest coś wzniosłego, coś takiego, wiecie, gdzie trzeba się jakoś specjalnie przygotować. No to nie do końca tak jest. Ja myślę, że takim kluczem w ogóle do bycia artystą jest nastawienie takiej swojej wewnętrznej anteny na poszukiwanie inspiracji, na znajdowanie tych inspiracji. I w przypadku kompozytora to chyba też polega na tym, że trzeba sobie dać dużo przestrzeni bycia w ciszy, gdzie te inspiracje mają szansę dotrzeć. No bo jeśli ktoś cały czas jest otoczony dźwiękami, zgiełkiem, to myślę, że takie różne pomysły muzyczne mogą czasem z trudem się przebijać albo się nie przebić. Natomiast ja mam taką swoją metodę, nie wymyśliłam jej, nauczył mnie jej Krzesimir Dębski na studiach podyplomowych, które robiłam w Akademii Muzycznej w Łodzi. I on pokazał nam takie zeszyciki do notowania nut, takie malutkie. Mhm. Ja zaczęłam sobie te zeszyciki kupować i mam je w każdej torebce. I teraz Wow. gdziekolwiek się udaje, a dużo jeżdżę pociągami, jeżeli przyjdzie mi do głowy cokolwiek, jakiś motyw, jakiś akord, jakieś zestawienie instrumentów, czy barwa, czy akurat piszę jakiś utwór i poluję na pomysły, to sobie to od razu w takim zeszyciku notuję. Oczywiście jakoś tam bardzo skrótowo. Potem mam gotowy materiał, do którego wracam. Także Wow, to tak, jeśli niesamowite. chodzi o tą stronę techniczną, tak to wygląda, a inspiracją może być wszystko. Może być słowo, może być obraz, może być człowiek, miejsce, zdarzenie. Bardzo to jest różnie. Czyli ten zeszycik jest takim obowiązkowym elementem Twojej damskiej torebki, można Dokładnie tak. powiedzieć. A Dokładnie jeśli, tak. a jeśli chodzi o instrumenty, to jaki jest może instrument czy grupa instrumentów, które szczególnie darzysz upodobaniem? Ja jestem w ogóle pianistką po szkole średniej i wydawałoby się, że naturalną odpowiedzią będzie fortepian, ale nie do końca tak jest. To jest ciekawe. Chociaż fortepian bardzo myślę, że ukształtował mnie i też nauczył mnie myśleć i melodycznie, i harmonicznie, i rytmicznie, no bo to wszystko gdzieś tam w fortepianie się w naturalny sposób łączy. Natomiast ja mam bardzo dużo takich instrumentów, które szczególnie lubię. Na pierwszym miejscu wymieniłabym chyba wiolonczelę jako Mhm. taki ukochany instrument. Bardzo lubię też klarnet we wszelkich jego odmianach. Kocham smyczki jako aparat. Tu może nie tylko ta wiolonczela solo, ale w ogóle zespoły smyczkowe. To jest też taka faktura, w której ja się bardzo dobrze czuję. A od kilku lat, właściwie już od 10 lat, mam do czynienia z bardzo nietypowym instrumentem, którym jest karylion. I sporo utworów na ten instrument napisałam, więc to się też troszeczkę zmienia. Natomiast nie zamykam się na żaden instrument absolutnie i chętnie też sięgam po instrumenty, na które do tej pory nie pisałam. A czy mogłabyś powiedzieć, że w obecnych czasach istnieje jeszcze coś takiego jak Polska Szkoła Kompozytorska, czy to już zupełnie każdy twórca, niezależnie od pochodzenia, narodowości, kształtuje swój język muzyczny? Wiesz co, trudno mi odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Myślę, że mimo wszystko jakoś nasz krąg kulturowy nas formuje, nas Polaków, polskich kompozytorów, ale trudno mi teraz powiedzieć, w jakim kierunku dokładnie. Natomiast myślę, że jest jakiś wspólny idiom, tak zwana słowiańska dusza, coś, Mhm. co w naszej muzyce gdzieś da się wyczuć. No i pewnie źródła jakieś wspólne, po które sięgamy, chociażby kompozytorzy XX wieku, których gdzieś tam doświadczyliśmy w kształtowaniu naszej świadomości kompozytorskiej, w kształceniu. Dla mnie na przykład takim bardzo ważnym kompozytorem jest i był zawsze Witold Lutosławski.
I to jest kompozytor, od którego ja się mnóstwo nauczyłam, do którego chętnie wracam. Ale to oczywiście nie jest jedyne nazwisko. Pewnie każdy z polskich kompozytorów współczesnych, współcześnie tworzących mógłby wskazać własne inspiracje. Natomiast myślę, że taki jednak położenie takiego nacisku na umiejętności warsztatowe na dość wysokim poziomie to jest chyba coś, co wyróżnia polskich kompozytorów, tak bardzo szeroko to ujmując. I jako, że nawiązujesz do Witolda Lutosławskiego, to na przykład aleatoryzm jest też obecny w twojej muzyce? Aleatoryzm kontrolowany tak, w takim wydaniu Ja jak u potwierdzam. Lutosławskiego, tak. Natomiast aleatoryzm taki jak u Cage'a niekoniecznie, tu Mhm. nie. A mogłabyś nam opowiedzieć o twoim ostatnio napisanym utworze? Mm, Tak, ostatnio napisany utwór. Czekajcie, teraz muszę sobie przypomnieć. E, To był chyba utwór. Teraz będę mówić o utworze, który był wykonany, bo jest taki, który napisałam, ale jeszcze czeka na wykonanie. To może ten na razie przemilczę. Natomiast z takich, które były wykonane, to we wrześniu w ramach Międzynarodowego Festiwalu imienia Tadeusza Berda w Zielonej Górze, Filharmonii Zielonogórskiej, miałam wykonanie utworu napisanego na trio. I to był utwór pod tytułem Talking Love, czyli no, trudno przetłumaczyć to na polski tak jednoznacznie, ale mówiąc miłość, mówiąc o miłości, mówiąca miłość, bardzo różnie można to interpretować. Troszkę chciałam, żeby tytuł był wieloznaczny. Mhm. A tytuł wziął się stąd, że Filharmonia poprosiła mnie, żebym jako inspirację do tego utworu wykorzystała sonety miłosne Tadeusza Berda. A, wow. I to była bardzo ciekawa praca, bo ja bardzo szczegółowo przestudiowałam partyturę sonetów miłosnych i powybierałam sobie z tych sonetów materiał muzyczny, czasami krótkie motywy, czasami jakieś frazy. I z tych fraz, z tych materiałów skonstruowałam własny utwór, przeznaczony na klarnet, fagot i fortepian. I to był utwór wykonany we wrześniu właśnie, czyli ostatni prawykonany utwór. Bo wykonań było więcej, ale wykonywane były utwory też już napisane wcześniej. No super, to brzmi bardzo ciekawie. I bardzo ciekawy skład. No, dokładnie, dokładnie. A lubisz właśnie operować takimi ciemniejszymi barwami wśród instrumentów? No właśnie wymieniłaś wiolonczele, teraz właśnie klarnet, fagot. Tak, tak, to są takie dźwięki, które ja uwielbiam. Właśnie klarnet basowy też bardzo lubię. Niskie rejestry fortepianu, harfa, ale też właśnie w tym niższym rejestrze. Smyczki te niższe, czyli ta moja ukochana wiolonczela, ale też altówki, też kontrabasy. No tak, to są takie brzmienia, które rzeczywiście gdzieś tam mocno we mnie rezonują. Kocham też muzykę Brahmsa, który takimi właśnie brzmieniami lubił się posługiwać. I w ogóle wszystko, co ciemne jakoś, ciemne tak oczywiście w cudzysłowie, w sensie brzmieniowym, no jest ciekawe dla mnie. My tutaj w naszym cyklu Polskie Muzyczki nawiązujemy do takiego naszego przemyślenia, że kompozytorzy i wykonawcy powinni się zjednoczyć i żeby wspólnie dbać właśnie o wykonywanie tej nowej muzyki, bo jedni bez drugich trochę nie mogą funkcjonować. Czy możesz nam opowiedzieć trochę o Twoich doświadczeniach z pracą z wykonawcami? Oczywiście, bardzo chętnie. Ja mam w ogóle szczęście do wykonawców, bo mam wiele takich osób, z którymi właśnie współpracuję, można powiedzieć, albo na stałe, albo no, na ogół współpraca nie kończy się na jednym projekcie, tylko trwa przez ileś czasu. I od kilku lat naprawdę mam tak, że co napiszę, to właściwie natychmiast idzie na scenę, więc myślę, że jestem szczęściarą pod tym względem. Super. I do takich osób, z którymi stale współpracuję, na pewno zaliczyłabym Blankę Dębosz, to jest sopranistka. W tej chwili już mniej, ale kiedyś współpracowałyśmy bardzo często i regularnie i ona sporo moich rzeczy wykonywała i sporo zamawiała u mnie. Potem na pewno Monika Kaźmierczak, to jest karylionistka z Gdańska, która też regularnie dba o to, żebym pisała na karylion i ja na ten karylion rzeczywiście piszę i też dzięki temu no, mam już spory zasób takich utworów właśnie na ten instrument napisanych. No Basiu, ciebie tutaj z przyjemnością również wskazuję jako osobę, O, dziękuję. która też dba o to, żebym się nie nudziła kompozytorsko i dwa utwory powstały już dzięki tutaj twojej inspiracji i również Bartka Saudana. Także tu jestem też bardzo wam za to wdzięczna i za to też, że gracie tę muzykę i promujecie ją gdzieś tam nie tylko w Polsce, ale i na świecie.
A ja się No bardzo i chyba cieszę, że właśnie też piszesz na klarnet i perkusję, bo to jest taki właśnie nietypowy skład Mhm. instrumentalny. ale bardzo ciekawy i dający w ogóle bardzo nowe i takie czasami zaskakujące wręcz możliwości brzmieniowe. Także to jest też super. Jeszcze na pewno bym wymieniła tutaj poznańskie środowisko, z którym regularnie współpracuję, jako że no, mieszkam w Poznaniu i też należę do koła Związku Kompozytorów Polskich, tutaj oddziału poznańskiego, więc zespół Sepia Ensemble to jest też taki zespół, z którym często i regularnie współpracuję i często piszę dla tego zespołu, chociaż w różnym wydaniu, jeśli chodzi o skład, bo to jest zespół, który liczy sobie do chyba 12 osób, jeśli dobrze pamiętam, ale zdarza się oczywiście, że w różnych projektach występują w mniejszych składach, także tam są i utwory na instrumenty solo, i na duety, i na kwartety, i czasami też na ten większy skład SEPI. Tutaj też z SEPI na pewno muszę wymienić Anię Szmatołę, wiolonczelistkę właśnie, z którą też dużo współpracowałam, współpracuję i ta współpraca jest świetna. No i z instytucji chciałabym też podkreślić Filharmonię Zielonogórską, która od kilku lat regularnie dba o to, żeby właśnie promować muzykę kompozytorów, kompozytorek współczesnych, a że jestem też z Zieloną Górą związana na stałe, no to również współpracujemy i ta współpraca układa się też znakomicie. Także jestem szczęściarą. Nie mogę narzekać na brak zainteresowania moją twórczością. Nie wiem, czy można mówić o jakiejś rutynie Twojego dnia, jeśli chodzi o działalność twórczą, działalność kompozytorską, ale powiedzmy Twój taki idealny dzień, w którym masz czas na komponowanie. To raczej by była pierwsza rzecz, którą robisz w ciągu dnia, czy zupełnie byś tego nie planowała, tylko właśnie wtedy, kiedy przyjdzie Ci jakaś myśl, jakiś nowy pomysł w głowie? Mogłabyś nam coś o tym opowiedzieć? Tak, taki mój idealny dzień na komponowanie to jest dzień, kiedy ja nie mam nic innego zaplanowane. Wow. I to jest w sumie dość ważny warunek. Ja nie jestem Mhm. w stanie, wiecie, godzinkę komponować, po czym na przykład zerwać się i biec na zajęcia Mhm. albo do załatwiania jakichś spraw. Muszę mieć taki spokój, na zasadzie takiej, że właśnie nie mam innych spraw w tym dniu, takich ważnych, do których za chwilę będę musiała wyjść. Więc idealny dzień jest taki, że jestem wypoczęta, jem sobie śniadanie na spokojnie, piję sobie kawę, mam czas i w momencie, jak już jestem obudzona, że tak powiem, zadbana od tej strony fizycznej, siadam do pracy i taka praca najlepiej u mnie przebiega przed południem. To są takie godziny, kiedy ja mam najlepszy czas, najlepszą koncentrację. Jak długo to zależy? Mhm. Czasem jest tak, że jestem jak w transie i wtedy mój mąż śmieje się, że można podpalić pode mną krzesło, ja tego nie zauważę. Będę pracować dalej. Natomiast to zależy, na jakim etapie jest to praca, bo jeśli to jest praca taka jeszcze na wczesnym etapie, to ona z reguły wymaga więcej koncentracji i wtedy jestem w stanie pracować 2, 3, 4 godziny czasami. Mhm. A jeśli to jest już praca taka bardziej techniczna, na zasadzie takiej, że mam już pomysł, mam już formę, wiem, co chcę zrobić, no to czasami potrafię cały dzień w ten sposób przepracować. A zdarza Ci się wykonywać Twoje własne kompozycje? Nie, Czyli w nie. naszych rękach. Dokładnie. Ej, Jestem super. pianistą niepraktykującą. O, tak to nazwę. Chociaż lubię grać na fortepianie i zdarza mi się grać dla własnej przyjemności, Mhm. ale nie gram własnych kompozycji. A może jeszcze o tym instrumencie karylion mogłabyś nam coś więcej opowiedzieć, bo może nasi słuchacze nie są do końca zaznajomieni z tym instrumentem. Oczywiście, z chęcią opowiem, bo to jest bardzo ciekawy instrument, a w Polsce rzeczywiście może mało znany. I pewnie wynika to stąd, że karylion jest jedynie w Gdańsku. Jest to Mhm. instrument, z którym można się tam spotkać na żywo, jedynie w Gdańsku. W Gdańsku są aż 3 karyliony i to są właśnie jedyne 3 instrumenty w Polsce. To są instrumenty złożone z dzwonów, ale to nie są kuranty, więc nie każda wieża, na której znajdują się dzwony, będzie miała karylion. Warunkiem tego, żeby instrument mógł się nazywać karylionem, jest to, że po pierwsze musi mieć możliwość gry ręcznej przy pomocy klawiatury i po drugie musi mieć minimum 2 oktawy, czyli minimum 23 dzwony. Te w Gdańsku instrumenty są większe, one posiadają taką skalę kilkuoktawową i jeden z tych instrumentów mieści się w wieży kościoła Świętej Katarzyny. To jest taki instrument bardziej współczesny, równomiernie temperowany, taki, który daje naprawdę duże możliwości wyrazowe, barwowe.
A jest też drugi instrument na wieży ratusza, który jest w stroju średniotonowym, więc to jest duże wyzwanie dla kompozytora współczesnego, ponieważ no tutaj trzeba uwzględnić różne kwestie brzmieniowo-harmoniczne w komponowaniu, ale to też jest ciekawe. Ja też na ten instrument pisałam i to też było ciekawe wyzwanie. Oprócz tego jest jeszcze trzeci instrument, tak zwany mobilny. I to jest ciekawostka, bo tutaj dzwony są w przyczepie, którą normalnie można jeździć, tak jak każdym pojazdem, takim oczywiście większym, ciężarowym. I ten instrument czasami wybiera się w Polskę, do różnych miast. Był w Zielonej Górze, był we Wrocławiu. Z tego co wiem, to chyba był w Krakowie, albo miał być w Krakowie, nie wiem czy dotarł. Na pewno planowane są też koncerty w różnych miastach w Polsce i wtedy również ludzie spoza Gdańska mogą się z tym instrumentem zapoznać. No, Co jeszcze bardzo jest ciekawe, ciekawie. to on ma duże też możliwości dynamiczne i pod tym względem jest podobny do fortepianu, więc to tutaj z kolei przydaje się moje doświadczenie fortepianowe. Mhm. Ja właśnie miałam jeszcze zapytać o jakiś taki najbardziej oryginalny skład instrumentów, czy instrument. To chyba, może dla Ciebie to już jest absolutnie normalne To pisać wiesz na co, to Karelinie, chyba ale... byłby to Carillon, Mhm. ale to jeszcze większym hardcorem, że tak powiem, było pisanie na Carillon i elektryczny kwartet smyczkowy. To chyba był O, najbardziej wow. nietypowy skład, jaki mi się zdarzył. Mhm. I tutaj znakomity zespół z Gdańska, Neokwartet. Oni grali na instrumentach elektrycznych, do tego karylion wieżowy, więc było jeszcze wyzwanie, jak to zgrać, ale udało się. Wszystko wyszło świetnie, no i to było rzeczywiście bardzo nietypowe. To brzmi jak niesamowite zupełnie No, projekty i dokładnie. właśnie tak tutaj rozmawiając z kompozytorami, wierzymy, że ciągle ta muzyka nowa, muzyka współczesna będzie obecna w programach koncertów i że też wykonawcy będą chętnie po nią sięgać. Nie wiem, czy mogę się pokusić o takie pytanie, jak postrzegasz stan tej nowoczesnej muzyki? Czy jest dla niej miejsce, czy raczej w danym momencie jeszcze środowisko jest trochę na nią zamknięte? Ja mam bardzo dobre doświadczenia, aczkolwiek mam świadomość, że to jest jednak dość niszowe zjawisko ciągle dla wielu ludzi, szczególnie dla takich ludzi, którzy może nie zajmują się muzyką na co dzień. To dla nich hasło muzyka nowa często jest takim troszeczkę właśnie abstraktem wręcz, nie mają z tym do czynienia na co dzień, Mhm. ale w Zielonej Górze od 2018 roku staramy się organizować koncerty muzyki nowej regularnie i robimy przynajmniej jeden koncert w roku z muzyką naprawdę najnowszą, bo to są najczęściej utwory pisane specjalnie właśnie na te okazje. I muszę powiedzieć, że mamy bardzo dobre doświadczenia, że powstała nam publiczność, która może nie jest jakaś liczebnie ogromna, ale mimo wszystko te utwory budzą zainteresowanie, ludzie przychodzą na koncerty i często dzielą się potem tym, że coś ciekawego przeżyli, że nawet jeśli to nie jest wprost wyznanie, że ta muzyka mi się podobała bardzo, na przykład, że nie jest to doznanie czysto estetyczne, to na przykład mają różne ciekawe porównania, skojarzenia związane z tą muzyką. Jest to dla nich wejście w jakiś nowy świat, z którym nie mieli wcześniej kontaktu. No Natomiast też, na pewno nie jest to taka muzyka, którą można grać tak bez przygotowania, bo jednak ludziom trzeba też coś powiedzieć na ten temat, takim właśnie szczególnie laikom i wiem też, że to bardzo ułatwia odbiór. Także też warto zadbać, myślę, o prelekcję, o odpowiednio przygotowany materiał do takich koncertów, żeby właśnie słuchaczom troszkę to ułatwić. no tak, jeśli masz takie wrażenie, że faktycznie jakieś są reakcje ludzi, to myślę, że możemy zaakceptować, że to niekoniecznie jest taka subiektywna opinia, że tak bardzo mi się podobało i to teraz będzie mój ulubiony utwór, ale sam fakt, że ktoś uczestniczył w takim koncercie i może postrzega to jako ważne, żeby poznawać te nowe współbrzmienia, nowe dźwięki, to ja się bardzo cieszę, że są takie Ja możliwości. jestem też ciekawa, jakie są Wasze doświadczenia jako wykonawczyń z taką muzyką. No właśnie ja jeśli wykonuję takie utwory, to po prostu zawsze najpierw mówię do ludzi. W ogóle bardzo lubię mówić do ludzi w czasie koncertów, ale szczególnie wydaje mi się to właśnie ważne w momencie, kiedy gramy jakiś utwór, który może tak bez, jak ja to im czasami mówię, wręcz instrukcji obsługi, jak tego słuchać, to może być trudne. No myślę, że jako wykonawcy i to w
tych naszych obecnych czasach, że chyba już raczej ciężko znaleźć artystę, który jest tylko artystą po prostu wrażliwym i musi mieć wszystko dookoła idealnie zaplanowane i niczym innym się nie zajmuje, no to takie coś myślę, że już nie ma na to miejsca w naszym obecnym świecie, więc zawsze zakładam, że ktoś zajmujący się tak na serio muzyką klasyczną, no to powinien być też odpowiedzialny za to, co robi. I to właśnie w naszej to jest taka nasza rola jako wykonawcy, żeby też właśnie ludziom przedstawić, o co chodzi w tej muzyce, dlaczego ją wykonujemy, dlaczego uważamy, że jest to ważne i w jaki sposób mogą jej słuchać, żeby w jakiś sposób, tak jak mówiłyśmy, może nie się zafascynowali tak, że stanie się to ich ulubionym utworem, ale wiedzieli po prostu, czego słuchają i dlaczego ten utwór jest napisany w ten, a nie inny sposób. Nie wiem, Właśnie, tak, żeby właśnie przybliżyć takie zrozumienie tej muzyki. No a poza tym też nam, wykonawcom, wtedy się lepiej gra, tak? Bo jesteśmy w stanie coś powiedzieć publiczności i w jaki sposób my też to powiemy i przedstawimy, nawet sposób mówienia, prawda? Taki z tak. pasją, też może zaintrygować ludzi i sprawić, że oni po prostu nastawią się, dobra, no to teraz posłuchamy, prawda? No i ja myślę, że właśnie ten kontakt z publicznością jest bardzo ważny, bo to już nastawia. Gdzieś ostatnio też słyszałam taką informację, że niektórzy wręcz czekają, żeby po prostu usłyszeć głos wykonawcy. No bo zazwyczaj jest tak, że nawet jak słuchamy jakichś płyt, czy słuchamy kogoś na koncertach, to słuchamy muzyki i słuchamy danego instrumentu, ale czasem wręcz jesteśmy ciekawi, co ten artysta, muzyk ma do powiedzenia, albo chociażby jaki ma głos. Tak, żeby to nie było takie anonimowe i też no, to buduje jakiś kontakt też taki Tak. międzyludzki po prostu. I myślę, że ten kontakt międzyludzki też jest bardzo ważny w muzyce. Dokładnie. Myślę, że tym optymistycznym i wspaniałomyślnym akcentem możemy zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękujemy za wszystkie cenne uwagi, przemyślenia, którymi zechciałaś się z nami podzielić i mamy nadzieję, że właśnie ta muzyka nowa będzie jeszcze bardziej obecna na polskich i zagranicznych scenach koncertowych. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Też mam taką nadzieję i też życzę tego zarówno Wam, jak i sobie. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Dziękuję.